Dotarliśmy na miejsce. Nasz dom dzisiaj to stanowisko 42. Daleko od mostu, jak widać. No chyba jedno z gorszych stanowisk, jeszcze drzewo nad głową. Także będzie ciężko, ale zobaczymy. Nie ma co się na początku źle nastawiać. Pierwsze zawody w tym roku, więc powalczymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w roku 2025 na kanale Federasiewicz. Otwarcie sezonu, 19 stycznia, zawody towarzyskie na kanale Żerańskim w miejscowości Aleksandrów. Przyjechaliśmy sobie dzisiaj właśnie otworzyć sezon. Nasz debiut na tym odcinku kanału. Wcześniej tam łowiłem sobie troszkę na kobiałce, byłem też w Nieporęcie, ale w Aleksandrowie jestem pierwszy raz. Wylosowaliśmy stanowisko 42, daleko od mostu, ostatni sektor. Więc raczej stanowisko słabe, ale zobaczymy co będzie. Jeżeli chodzi o sprzęt, który przygotowałem do dzisiejszego łowienia, to przygotowałem sobie 4 wędeczki. 3 na tak zwaną dalszą linię, czyli na drugą połowę kanału i jedną taką krótszą tutaj na taką linię przy brzegu. Jeżeli chodzi o same zestawy, to one są bardzo, bardzo proste. Plecionka i bardzo krótki przypon strzałowy z żyłki. To jest około 3 metrów przyponu strzałowego, tylko po to, żeby tam było odrobinka amortyzacji. No oczywiście Federlink własnoręcznej roboty i tutaj kawałek fluorokarbonu dowiązany, czyli zestaw można powiedzieć na styl angielski. Jak to na kanale, wszystko bardzo delikatne, szczytówki delikatne. Jeżeli chodzi o dobór koszyków, nie mam tego wiele. Myślę, że dzisiaj będę obracał się wokół 4 tego typu koszyków. To będą małe windowy, jakieś cage i takie mini koszyczki. Guru tak naprawdę na kanał o tej porze roku, gdy tych ryb jest niewiele i nie wiemy co będzie, nie potrzeba taszczyć ze sobą nie wiadomo jakiej ilości koszyków, raczej trzeba wziąć jakieś mniejsze rozmiary, dlatego że wydaje mi się, że ryby o tej porze roku, nawet jeżeli tutaj są, bo jest to ponoć zimowisko, to jeszcze nie oznacza, że będą chciały nie wiadomo ile jeść. Stąd takie właśnie mocno pasywne nastawienie, jeśli chodzi o wybór koszyków, niewiele podawanego towaru. Nie mam żadnych szklanek dzisiaj, dużych koszyków do nęcenia, wszystko w takiej wersji mini. Jeśli chodzi o przypony, to mam spory wybór tak naprawdę od 0,08 od przyponu grubości 0,08 do 0 nawet 12, ale to tak wziąłem oczywiście na wszelki wypadek. Myślę, że będę rotował przyponami 0,08 i 0,09 na rozmiarach haczyków od 18 największy myślę i 22 najmniejszy. Przypony będziemy tą długością przyponu oczywiście też rotować w zależności od tego, czy rybki będą bardziej w opadzie, czy bliżej koszyka. Na sam początek zaczynam trochę dłuższym, bo wiadomo, że rybki nam później powiedzą, gdzie są, czy są blisko koszyka, czy są dalej i wtedy będziemy odpowiednio tym przyponem rotowali. Więc to jest, jeżeli chodzi o przygotowanie sprzętowe, to jest tyle. Jeżeli chodzi o półkę drugą boczną, czyli mieszankę i robactwo, to przygotowałem się bardzo prosto. Jest to bardzo drobna zanęta w takim naturalnym, ciemnym kolorze, ale nie czarnym, niczym tego nie dobarwiałem. To jest zanęta Sensasa Gross Gardens i zanęta Lake. Jeżeli chodzi, no i mam zanętę tam pod spodem, mam jeszcze troszeczkę gliny, ale na sam początek będę chciał łowić zanętą, zobaczymy jak ryby na to zareagują. Jeżeli chodzi o robaki, no to mam odrobinkę kastera, mam czerwoną pineczkę, mam oczywiście ochotkę hakową i standardowo Jokers, plus jeszcze jakby była petarda, no to zabezpieczony jestem w Dendrobenę, ale szczerze to nie wierzę w nią dzisiaj. Wydaje mi się, że
No jesteśmy raz, że w takiej strefie, a dwa, że o tej porze roku, że ta dendrobena raczej tutaj nie będzie skuteczna, ale jak to na zawodach musimy mieć wszystko zabezpieczone, więc na wszelki wypadek mam również, choć początkowo nastawiam się, myślę, na nęcenie samym Jokersem. Wydaje mi się, że też nie całkiem dobrym rozwiązaniem zimą jest używanie żywych właśnie pinek w takich kolorach fluo-czerwonych. Czasami ta ochotka nie w zimie ryby nie za, oczywiście jest najlepszą przynętą bez wątpienia, ale mi się też bardzo często sprawdza o tej porze roku właśnie żywa czerwona pinka na haczyk. Bardzo fajnie działa to na leszczyki, też na płotki. A naszym celem dzisiaj właśnie będą leszczyki i płotki, więc mam nadzieję, że pinka będzie taką fajną alternatywą dla ochotki. No i co? Oczywiście tutaj też zobaczcie sobie, że mamy wodę po to, żeby właśnie sobie tutaj zmieniać tą konsystencję zanęty. Na początku oczywiście, jak zawsze ja robię, jest to w takiej półsuchej konsystencji, ale tutaj nabieram sobie zawsze w trakcie łowienia wody i manipuluję tą konsystencją, czy rotuję. No dzisiaj macie open bar tak naprawdę, więc nie ma żadnej parasolki, nie ma żadnego parafanu, więc będziecie, miał nadzieję, wszystko widzieli dzisiaj. Dzisiaj żadnych sekretów. Zresztą nigdy tutaj nie ma nic tajemniczego. Myślę, że ta półka u każdego wygląda tak samo, więc no ale może akurat wyciągniecie coś ciekawego tutaj dla siebie. Ja postaram się też na bieżąco opowiadać, co tam się w trakcie łowienia dzieje. Dwie linie przygotowałem, krótką tutaj na kancie i drugą tak mniej więcej w 2/3 długości kanału, a później będziemy sprawdzać, czy te rybki nam się ustawią, więc taki jest plan, czyli drobna zanęta, ciemna zanęta, odrobina dosłownie robaczków na start i to jest właśnie plan na zimowe łowienie. Mini koszyczki, cienkie przypony. No i będziemy na bieżąco się dopasowywać, jak to zwykle w trakcie zawodów bywa. Życzcie mi powodzenia. Skończyliśmy właśnie nęcić krótszą linię. I teraz idziemy na dalszą. Na dalszą odrobinka Jokersa. Mamy kolejną rybkę, trzecią. Wygląda chyba jako nieduża jakaś. Krąpik. Po pierwszej godzinie właśnie jesteśmy. 7 rybek na liczniku, ale niestety są to rybki niewielkie. Są to płotki i krąpiki, głównie jeden leszczyk. No z boku sąsiad lepiej te leszczyki odławia. Na razie jest bardzo trudno. Spiąłem niestety w łowisku jakąś ładną rybkę i teraz jest cisza. Trzeba odbudować łowisko. Łowię sobie teraz cały czas tą zanętą czystą. O, branie jest w tej chwili. Zobaczymy. Może rybka ponowi. Bardzo są też delikatne branie dzisiaj. Łowię czystą tą zanętą. Do koszyka dodaję na razie samego Jokersa. Ochotka haczykowa na haczyk. No nie wiem, czy mówiłem, ale jak nie mówiłem, to mówię jeszcze raz. No i czekamy. Te brania są dzisiaj bardzo delikatne. Ciężko się wstrzelić w rybki. No i hol musi być też bardzo delikatny, mięciutki. Ja niestety mam zestawy troszeczkę być możliwe, że za sztywne. Może mogłem zrobić z federgumą jednak. Ale bałem się tej federgumy, bo po prostu dawno nią nie łowiłem a ona się lubi poplątać. Teraz kanał trochę ruszył. W stronę Zalewu Zegrzyńskiego może to
przyniesie jakieś rybki, bo tak od rana to stał. Zobaczymy, było jakieś pyknięcie, trzeba zobaczyć, czy czasem przynęty nie zjadło. No właśnie, przynęta jest zepsuta, ale to raczej była mała rybka. Więc jeszcze teraz zakładamy. Teraz akurat założymy 3 i odrobina jokersika tutaj. Mamy jakąś większą rybkę w tej chwili na kiju. Przynajmniej tak się wydaje. No jest jeszcze to ryzyko, że ona może być podczepiona. Więc jeśli jest podczepiona, no to wcale nie musi być dużo. Nie, to po prostu leszczyk. Po prostu leszczyk. Leszczyk chyba nam numer 2. Szkoda, że dopiero drugi, ale może się jeszcze rozkręcą. Leszczyk numer 3 wziął za chwilę po tym drugim na ochotkę jakową. Minęły właśnie 3 godziny, na liczniku 19 rybek. No nie ma szału, nie mogę się dopasować mieszanką do tych ryb. Sąsiedzi mi kradną dosyć skutecznie dzisiaj te leszczyki i jakoś tak nie mogę złapać tego tempa. Odławiam tam jakieś pojedyncze, ale nie ma tego takiego tempa i tego jednolitego interwału. Po prostu doławiam ryby, nie odławiam. No, taktycznie troszeczkę zmieniłem, przeszedłem bardziej, jeszcze zubożyłem mieszankę gliną. Przesunąłem się także w stronę drugiego brzegu. No i czekam tak naprawdę. Staram się jeszcze coś tutaj powalczyć. Mamy 2 godziny, jeszcze jest nadzieja, że wejdą te rybki i będziemy je mogli odławiać. Brania są bardzo dzisiaj delikatne, ultra delikatne. Mimo delikatnych szczytówek hybrydowych, które dzisiaj mam, jest praktycznie delikatnie się ona ugina i tak naprawdę nie wiadomo jak się... O, teraz mieliście okazję zobaczyć. No i branie, to jest na pewno leszczyk. Minimalnie ugiął tą szczytówkę i tak to dzisiaj wygląda. Przynajmniej u mnie, być możliwe, że
nie ponęciłem tego też tak odpowiednio. Może gdyby te ryby były odpowiednio ponęcone, to i brania byłyby pewniejsze. Takie sobie łowimy właśnie dzisiaj chlapaczki. Na haczyk w tej chwili 3 ochoteczki, to tam zależnie od tego, jak wybiorę takie większe to 2, jak mniejsze to 1, to 3, przepraszam. Zmieniłem też koszyk w tej chwili na window feeder, bo miałem wrażenie, że trzeba te rybki jakoś zwabić i zacząłem po prostu smurzyć trochę więcej w tonie tym window feederem. No i zobaczymy, czy to przyniesie efekt. W tej chwili drugi, trzeci rzut window feederem i udało się kupić leszczyka, ale wciąż to jest dalekie do ideału. No proszę bardzo. Window feeder zadziałał. Sporo dzisiaj też jakiś zielsk płynie kanałem, więc to dodatkowo utrudnia. Ten odrobinkę większy niż poprzedni. Kolejny leszczyk, trzeci z rzędu. A niestety to nie leszczyk. To nie leszczyk, to płotka. Ale dobra i płotka. Dobra i płotka. No i ponawiamy procesik po płoteczce, tylko teraz dodamy troszeczkę ciętej dżownicy do koszyka. Ale rzeczywiście troszeczkę nam ryby odżyły w łowisku. W końcu zaczęły się jakieś brania normalne też. Lepsza sygnalizacja. Takie teraz udaje się doławiać od czasu do czasu. Ale mamy sporą stratę, więc musimy nadrabiać. Łowimy na window feederka cały czas. Zaczęliśmy dodawać nawet troszkę gnojaczków. Ochłotka hakowa cały czas. No i cały czas bardzo delikatne brania.
Mamy tutaj też dosyć wąsko rozstawione stanowiska. W związku z tym to łowienie to jest takie zabieranie sobie leszczyków z sąsiadem, który też dobrze łowi. I tak sobie je kradniemy. No ale zobaczymy, ostatnia godzina przed nami. Jeszcze się uda może. Gdyby się jeszcze z 10 udało złowić, to może tam gdzieś się koło podium sektorowego zakręcimy, bo wydaje mi się, że tam w moje lewo to, w sumie w moje prawo to łowią. W lewo tak widzę, że mniej. Kolejne branko. No teraz się troszeczkę ustawiły. Ale mimo wszystko no nie ma co forsować tego holu, bo łowimy na bardzo delikatne haczyki, cienkie przypony, więc staramy się bardzo ostrożnie holować, miękko. Nieraz się zdarzy, że mocniej łyknie ryba, więc trzeba zaraz zmienimy haczyk. Już parę dobrych rybek nam wyholował. Haczyk w tej chwili numer 20 przypony 008. Odrobina jokersa, odrobina gnojaczka. No i tak sobie czopujemy. Strawskie, dlatego się wydaje taki duży. Kolejny leszczyk. No końcówkę muszę powiedzieć, że jakoś to idzie. Jakoś to idzie, staramy się te leszczyki odławiać. Ale najważniejsze dzisiaj to jest ta delikatność holu. Jak się tylko odrobinkę przyspieszy. Hol niestety te rybki spadają. Są małe haki. Są małe haki i niestety ryby z nich spadają, ale to jest co jeszcze jako taką proradę, jeśli mogę wam dać w łowieniu na takie delikatne haczyki. Ten drut jest tak delikatny i plastyczny, że jesteśmy go w stanie samodzielnie wyginać w rękach, więc nieodzownym, niezależnie czy to jest mała ryba, czy duża ryba,
przy odczepianiu ryby jest wypychacz. Trzeba go mieć blisko, zawsze siebie, jak łowimy na takie druciane haczyki. Nie próbujcie właśnie wypinać ryb, mimo że widzicie haczyk, że jest na wierzchu. Nie próbujcie wypinać ryb ręką, bo zawsze właśnie wyginacie ten drobny haczyk troszeczkę. I używanie wypychacza to zdecydowanie na takim łowieniu pozwala wydłużyć żywotność tego haczyka, bo nieraz mi się zdarzało, jak nie używałem wypychacza, że po prostu haczyk przy wyciąganiu wyginałem, już się do niczego nie nadawał. Więc ja nawet nie próbuję używać ręcznego sposobu odczepiania, od razu sięgam po wypychacz i dzięki temu żywotność takiego drucianego haczyka podczas zawodów jest dużo dłuższa. To jest bardzo ważne, nie musimy tak często zmieniać tych przyponów. Ile? I to jaki? Na koniec. Zobacz, jaka ryba na koniec. Zakończyliśmy łowienie. No, finisz był piorunujący. Pewnie nie starczy do pierwszego miejsca mimo wszystko, bo początek był tragiczny. No ale zobaczymy. Może się uda chociaż na podium w sektorze załapać 4 miejsca w sektorze nagrodzone, więc obyśmy skończyli na obrazku. 15, 110. 15, 100. Zakończyliśmy zawody w Aleksandrowie z 2 sektorową i 4 w całych zawodach. Wynik lekko ponad 15 kg. Jestem dzisiaj z łowienia bardzo zadowolony, bo pierwsze 2 godziny strasznie cierpiałem. Nie umiałem się dobrać do leszczy, a widziałem, że sąsiedzi już je łowią. No i musiałem dużo pokombinować, żeby w te ostatnie 3 godziny je ładnie ustawić i spróbować odrobić straty do czołówki sektora. Udało się. Wszystko macie okazję właśnie obejrzeć, więc cieszę się, że fajnie otworzyliśmy sezon, blisko podium, skończyliśmy na obrazku z jakąś nagrodą, także nie wychodzę z formy. Bądź spokojny, wilk nie wychodzi z formy. Śledźcie
Pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuczki w górę, jakieś komentarze, jak macie jakieś pytania i byłoby miło, gdyby pojawiły się jakieś subskrypcje. To na pewno napędzi mnie do działania w tym sezonie, bo jest dopiero w zasadzie on się zaczyna. Także pozdrawiam i do następnego. Feterasiewicz.